Hej, to Zysia, witajcie na kanale Red My Lips Art. Dzisiaj opowiem Wam wszystko o moich włosach. Dostaję czasami pytania o to, jak je układam, co robię, że są takie ładnie, zdrowe i błyszczące, jakiej farby używam, więc postanowiłam stworzyć dzisiaj taki zbiorczy odcinek, aby opowiedzieć Wam właśnie wszystko o moich włosach i odpowiedzieć na wszystkie Wasze pytania. Chociaż ja siebie nie uważam za jakąś włosomaniaczkę, to mam kilka jakichś takich swoich sposobów na to, żeby właśnie włosy były zdrowe, ładne, lśniące i chciałabym dzisiaj właśnie te wszystkie moje patenty Wam sprzedać. Na pewno będzie wiele rzeczy takich niezgodnych ze sztuką włosomaniactwa, ale po prostu powiem Wam, co mi się sprawdza i co faktycznie działa, a co jest tylko dla mnie takim niepotrzebnym effortem. Dzisiejszy odcinek powstaje we współpracy z marką Bosco, których produkty testuję od dłuższego czasu, więc opowiem Wam o tym, co używam i co mi się sprawdza, także zapraszam Was serdecznie do oglądania. Zacznijmy od tego, że to nie będzie profesjonalny odcinek o włosingu. Ja nie jestem jakąś wielką miłośniczką włosingu. Włosy zawsze tak traktowałam trochę po macoszemu, więc nie będzie tutaj mnóstwa profesjonalnych rad, tak jak to powinno się robić. Ja Wam dzisiaj opowiadam o tym, co ja autentycznie robię w takim, wiecie, ludzkim wcieleniu, a nie jakimś, wiecie, wyobrażonym influencerskim, że tak powiem. Rozdział pierwszy. Dane techniczne. Zaczynając od włosów, robiłam kiedyś taki test włosingowy w internecie i wyszło, że mam średnio do nisko porowatych, czyli ta łuska włosa się nie układa tak na boki, tylko bardziej przylega do włosa, chyba. I przez to one też tak z natury są raczej takie dosyć miękkie i gładkie i niewiele trzeba zrobić, żeby taką fryzurę uzyskać i żeby takie były. Ma to oczywiście swoje plusy i minusy, bo właśnie plusem jest to, że są miękkie i gładkie, ale minusem jest to, że bardzo szybko są takie oklapnięte, smutne i smętne, a przez to, że mam przetłuszczającą się skórę głowy, no to potrafią właśnie bardzo szybko wyglądać tak nieświeżo. Jak miałam dłuższe włosy, to też miałam więcej z nimi problemu, bo tylko lekko tam wietrzyk zawiał, czy odgarnęłam sobie włosy do tyłu i już one były pozbijane w strączki i wyglądały tak nieestetycznie, a przy krótkich no jest ten problem zminimalizowany trochę, więc wyglądają moim zdaniem tak bardziej estetycznie przez cały dzień, powiedzmy. Jakby sam włos u mnie jest taki raczej delikatny, cieniutki, ale przez to, że mam też tych włosów dużo, to może tak tego nie widać, że one są takie delikatne, bo objętościowo, ilościowo tych włosów na głowie jest całkiem sporo. Jeśli chodzi o kolor, bo też dostaję o to pytania, może wiecie, nie jakoś bardzo często, ale na przestrzeni tam paru lat gdzieś tam kilkanaście tych pytań się pojawiło. No, nie farbuję włosów. To jest mój naturalny kolor i może też dlatego one są po prostu zdrowe, bo je nie niszczę jakimiś tam chemicznymi środkami, rozjaśniaczami i tak dalej. Miałam bardzo krótkie epizody w swoim życiu, gdzie miałam jakieś tam rozjaśnione końcówki, albo takie mani-piece rozjaśnione, jakiś tam toner raz użyty, a jak byłam nastolatką, to parę razy taką tak zwaną szamponetką sobie farbowałam, czyli takim zmywalnym kolorem, ale tak to nie farbuję. Uważam, że mój kolor jest po prostu spoko i ja w nim dobrze wyglądam, bo zdarzało mi się właśnie, jak delikatnie zmieniałam ten kolor na włosach jakimiś właśnie tonerami, czy jak to się nazywa, szamponetkami, to jakby kolor włosów wyglądał spoko, ale na przykład moja cera, moja twarz już nie wyglądała tak dobrze bez makijażu, a tak mam wrażenie, że przy naturalnym kolorze włosów moja skóra wygląda najkorzystniej i jakby to wszystko jest takie harmonijne, dlatego ja lubię naturalne kolory włosów i ja propsuję, jak ktoś nie farbuje, to spoko. Jak farbujecie, to też spoko, ale ja po prostu nie farbuję, więc na pytanie, jakiej farby używam, odpowiadam au naturel. No i jeśli chodzi o skórę głowy, bo chyba to jest mój największy problem, bo włosy nie sprawiają mi aż tyle problemu, co właśnie skóra głowy. Jestem posiadaczką skóry przetłuszczającej się i wrażliwej. Więc z jednej strony ja przez większość swojego życia, przez to, że się tak wiecie, mocno przetłuszczałam, używałam szamponów oczyszczających, takich dodających objętości i też przez pewien czas przeciwłupieżowych, jak mi się gdzieś tam ten łupież pojawiał. Na szczęście już od wielu lat nie miałam tego problemu, ale większość swojego życia kojarzę raczej z szamponami oczyszczającymi, dodającymi objętości, przeciwłupieżowymi i w pewnym momencie ta moja skóra głowy się trochę zbuntowała, bo ja po prostu cały czas czułam takie swędzenie i podrażnienie. Więc teraz powiem Wam, czego potrzebują moje włosy, jakich konkretnie produktów i co się najlepiej na tej skórze głowy sprawdza. Pokażę Wam moje ulubione kosmetyki, akcesoria i tak dalej. Przez wiele lat swojego życia, przez to, że mam przetłuszczającą się skórę głowy, używałam raczej szamponów dodających objętości albo
do takich przeciw przetłuszczaniu się włosów, regulujących to przetłuszczanie się włosów. A wiemy, że lata temu to, co miało być, wiecie, do takiej skóry głowy raczej było takie naprawdę mocno oczyszczające. Miałam też pewien epizod jakichś takich łupieży nawracających, więc też takie przeciwłupieżowe się u mnie pojawiały przez wiele lat. No i powiem Wam, że niewiele robiły, no te włosy były mocno oczyszczone, ale ta skóra głowy w pewnym momencie już się zbuntowała i cały czas mnie swędziała, cały czas drapałam się, a jak się drapałam, to było jeszcze gorzej. Pojawiały się jakieś takie krosteczki na skórze głowy i to było takie mega nieprzyjemne. I kiedyś pytałam na Instagramie właśnie, może jakieś macie specyfiki do polecenia i tak dalej. I moja kumpela fryzjerka mówi, a może nie potrzebujesz znowuż czegoś oczyszczającego i czegoś tam łagodzącego, może po prostu potrzebujesz dać odpocząć tej skórze, nawilżyć ją, złagodzić i tak dalej. No i miała rację, bo się okazało, że właśnie tego typu kosmetyki sprawdzają się obecnie u mnie najlepiej. I tak regularnie myję skórę głowy, bo się przetłuszcza. Nie zmienię tego, bo mam i tłustą cerę, i tłuste skórę głowy, więc jest to normalne. Ale właśnie nawilżające szampony i takie do wrażliwej skóry głowy sprawdzają się u mnie najlepiej. Obecnie używam sobie takiej kostki. Jest to kostka z ministerstwa hibiskusowa. Bardzo fajna, nawilżająca, właśnie taka delikatna. I ja bardzo często używam takich szamponów w kostce. Po prostu dla mnie są trochę wygodniejsze do używania, troszkę bardziej ekologiczne, bo jest mniej śmieci. Natomiast z tych takich butelkowych właśnie najlepiej sprawdzają mi się takie do wrażliwej skóry głowy, prebiotyczne. I w odcinku z moją ulubioną pielęgnacją wszechczasów właśnie opowiadałam Wam, że mój taki ulubiony, które mi się najlepiej sprawdzały, to jest La Roche-Posay Kerium i to jest chyba probiotyczny, albo właśnie też do wrażliwej skóry głowy. On nie pamiętam, jak się nazywał, z Basic Lab. Więc one robiły to, że wiecie, umyły mi włosy i głowę, ale nie ściągały i nie przesuszały i nie miałam tego swędzenia i podrażnienia. Jeśli chodzi o włosy, najlepiej sprawdzają się u mnie odżywki nawilżające. Ja przeszłam już tą fazę włosingów w okresie pandemii. Sprawdzałam różne specyfiki, co się u mnie najlepiej sprawdza i ja nie potrzebuję mieć 3 różnych odżywek i masek i tak dalej. To jest jedna, jedyna rzecz, której używam podczas mycia. To jest właśnie oczywiście szampon jakiś tam i odżywka nawilżająca. I nawilżające odżywki sprawiają u mnie właśnie to, że włosy są takie ładne, gładkie i błyszczące, ale też lekkie, że nie są obciążone, nie są przesuszone ładnie, wyglądają końcówki i tak dalej, więc u mnie najlepiej nawilżające szampony. Odżywki. Kolejna rzecz, która się świetnie u mnie sprawdza, to różnego rodzaju preparaty nawilżające i łagodzące właśnie skórę głowy. Wiecie, że ja nie lubię zbyt skomplikowanej pielęgnacji włosów, staram się ją ograniczać do minimum, bo po prostu jest to dla mnie zbyt duży effort, że tak powiem, bo musimy tutaj, wiecie, dbać o swoje stylizacje, makijaże, skomplikowana pielęgnacja i jeszcze mam, wiecie, nie wiadomo ile na te włosy nakładać i jakichś kroków robić. To jest po prostu nie dla mnie. Ale wiem, że są takie rzeczy, które jak będę stosowała regularnie, to zaowocują oczywiście regularne mycie włosów i stosowanie odżywki przy każdym myciu, ale też używanie wcierek do skóry głowy. Jak już mówiłam wcześniej, wiecie, że mam taką dosyć problematyczną, albo miałam przez lata taką problematyczną skórę głowy i pojawiało się właśnie mocne przetłuszczanie, swędzenie, pieczenie, krosteczki na skórze głowy i łupież i zmagałam się z tym przez lata, dlatego wiem, że jak mocniej się skoncentruję na tej skórze głowy, no to ona mi się odwdzięcza i czasami jak mi się nie chce tej pielęgnacji robić, jakiejś nie wiadomo jakiej, to wiem, że ona zaowocuje. I tutaj absolutnie fantastycznie sprawdza mi się ta nawilżająca wcierka od Bosco, Trichohydrator, bo ona oprócz składników nawilżających, takich jak niacenamid, bepantenol, aloes, trehaloza, ma też właściwości i składniki przeciwbakteryjne i przeciwzapalne, więc jest dosłownie jakby stworzona dla mnie. Bardzo mi też odpowiada to, że ona nie przetłuszcza skóry głowy. Niektóre preparaty na skórę głowy, jakieś nawilżające i wcierki i różne inne jakieś sera, potrafią właśnie tak przyklepać te włosy, je tak obciążyć i przyspieszają wręcz taki efekt, może nie to, że przetłuszczania, ale takiej nieświeżości włosów, a tutaj przy tym włosy są świeże, czyste, nie ma obciążenia, a wręcz takie delikatne odświeżenie, odbicie od skóry głowy. Przy jej regularnym stosowaniu też zauważyłam mniejsze wypadanie włosów, ale wydaje mi się, że jest to właśnie związane z tym, że mniej się po tej głowie drapie, a takie drapanie niestety, ale wzmaga, pogarsza stan skóry głowy, więc wzmaga też wypadanie. Jak nawilżam, to tego problemu praktycznie nie ma. Warto zaznaczyć, że tą wcierkę można stosować od 3. roku życia.
co świadczy o tym, że jest ona faktycznie przeznaczona do naprawdę wrażliwej i delikatnej skóry głowy. Bosco ma 3 różne tego typu wcierki, więc ja sobie je łączyłam, bo można je mieszać, łączyć ze sobą i używałam również tego Trichoboostera, wcierki pobudzającej dla zmniejszenia wypadania włosów. Widziałam też, że jest tam taka zielona, właśnie taka seboregulująca, więc jestem jej ciekawa, może następnym razem sobie wypróbuję, jak którąś z nich zużyję. Ta jest taką wcierką rozgrzewającą, że jak się spryska nią skórę głowy, to czuć takie leciutkie pieczenie, mrowienie. Trochę się go bałam na początku, bo ja właśnie boję się takich ognistych odczuć na skórze, bo źle mi się kojarzą, ale tutaj jest to takie raczej mrowienie, takie delikatne, właśnie nie wiadomo, czy to jest chłodzenie, czy grzanie, ale jest ono raczej delikatne i zauważalnie tak zaczerwienia skórę głowy. Jak robię sobie tutaj, tu już nie będzie widać, już mi to zeszło, ale dzisiaj używałam, i jak sobie na przykład tutaj na linię włosów nakładam, no to tutaj właśnie widać takie zaczerwienienie wyraźne. Ono tam po kilkunastu minutach, że tak powiem, znika i kombinacja tych 2 wcierek sprawiła, że wyraźnie zmniejszyło się wypadanie włosów i jest ono właśnie cały czas na takim dobrym, minimalistycznym poziomie. Kolejną rzeczą, którą lubią moje włosy, to dodawanie mi takiej lekkości i objętości. Przez to, że mam przetłuszczającą się skórę głowy, no to bardzo szybko uzyskuję taki efekt takich klapniętych, smutnych, zwiędniętych włosów i dodatkowo nieświeżych, ale jak stosowałam różnego rodzaju czy pianki dodające objętości, czy jakieś takie pudry, które tak wiecie, od nasady, tak wiecie, troszkę mają odbijać, nie sprawdzało się to u mnie, bo zawsze miałam takie poczucie takiego obklejenia tej skóry głowy, że może robię coś dla efektu objętości, ale robię coś niedobrego dla skóry głowy i no dodatkowo jeszcze właśnie odczuwałam jakiś taki dyskomfort, że to mnie tam swędziało, że to mnie... No nie lubiłam tych rzeczy. Nie lubiłam tego obklejenia, tego swędzenia i tego, że coś mam cały czas na tej skórze głowy. I właśnie u mnie jakieś takie pudry odbijające, pianki, czy nawet suche szampony ja raczej nie używam. Ale za tą mgiełkę Bosco zwiększającą objętość używam dosłownie bez żadnych wyrzutów sumienia. Już mówiłam Wam o tej mgiełce właśnie w tych moich takich hitach pielęgnacyjnych wieloletnich, że to jest właśnie coś, co jest stworzone dosłownie dla mnie. Ten spray dodaje takiej naturalnej objętości, bez tego uczucia obklejania, sztywności włosów, więc one są tak odbite, są takie po prostu świeże, delikatne, ale bez tej takiego sztucznego ulepa i dodatkowo ona dobrze wpływa również na skórę głowy, bo jest stworzona przez Tricholożkę Noemi Drescher, więc mam świadomość, że mogę używać w końcu czegoś, co robi taką objętość, jaką lubię i taką lekkość na moich włosach, ale bez sprawiania im przykrości i robienia czegoś złego. Ta mgiełka również zawiera składniki nawilżające i kojące, więc po jej użyciu nie mam żadnego nieprzyjemnego swędzenia czy pieczenia, a wręcz przeciwnie, taki przyjemny komfort na skórze głowy. Co więcej, no mgiełka jakby logiczne, nie obciąża włosów, bo nie ma żadnych takich tłustych składników, ale właśnie mam wrażenie, że przedłuża świeżość włosów, że tego drugiego dnia, w połowie drugiego dnia zwykle już miałam takie klapnięte, a tutaj jest ona są troszeczkę dłużej takie odbite od skóry, a u mnie przy skórze tłustej jakby każda godzina jest dosłownie na wagę złota, co nie? I lubię też nią, chociaż może nie jest jakiś taki kosmetyk typowo przeznaczony do tego, lubię sobie nią odświeżać grzywkę. Czyli drugiego dnia, kiedy ta grzywka jest taka już troszeczkę oklapnięta, bezkształtna po całym dniu noszenia, po wiecie, nocy, jakaś taka, wiecie, niezgrabna, to ja sobie po prostu biorę jedno psiknięcie na tą grzywkę i podwijam sobie na szczotkę i na suszarkę i ona znów uzyskuje taką świeżość i taki ładny kształt, więc tutaj mamy takie leciutkie jakby właściwości teksturyzujące, ale bez tego uczucia obklejania i obciążania. Więc jak potrzebujecie czegoś, co Wam tak naturalnie tą objętość zwiększy, bez obciążania i obklejania, a jeszcze dodatkowo zadba o skórę głowy albo nie pogorszy jej stanu jak inne, wiecie, takie obklejające specyfiki, to Wam bardzo, bardzo rekomenduję tą mgiełkę. Rozdział drugi. Zwyczaje, które poprawiają kondycję moich włosów. Po pierwsze i najważniejsze, to jest moja złota zasada od lat, regularne podcinanie końcówek. Czy chcesz mieć krótkiego boba i musisz, bo inaczej będzie długim bobem, czy zapuszczasz włosy, czy chcesz mieć długie, zdrowe końcówki muszą być po prostu podcinane. No bo włos to tylko włos, on będzie nam się, wiecie, dotykał różnych części ciała, poduszki, będzie szarpany szalikami i tak dalej. I te końcówki zawsze będą troszeczkę takie, wiecie, poczochrane, jeżeli nie będziemy ich
regularnie podcinać. Żadne olejki na końcówki, jakieś nie wiadomo jakie specyfiki preparaty nie pomogą. Ja mam takie ładne, dlatego że regularnie je podcinam. Podcięcie tych końcówek sprawia, że one nie dość, że są zdrowsze i wyglądają na ładniejsze, to mają też więcej objętości, bo są po prostu gęstsze, więc zostawianie takich smutnych szczurków na końcu tylko dlatego, żeby włosy były dłuższe, nie opłaca się. Moim zdaniem lepiej jest je tak, wiecie, troszeczkę podciąć, żeby one może były ciutkę krótsze, ale ładne, gęste i żeby te końcówki były ładne i zdrowe. Z tych wszystkich włosingowych rytuałów, które próbowałam praktykować, jak na przykład używanie t-shirta zamiast ręcznika, robienie olejowania, jakieś tam sposoby tam na nakładanie jakichś czepków i tak dalej, do tego wszystkiego. Maski, nie maski, jakieś olejki na końcówki i tak dalej. Wiecie co, I don't care, nie chce mi się w to wszystko bawić, ale to co ja zapamiętałam i co faktycznie przynosi dobry rezultat, to jest używanie odżywki przy każdym myciu. Może dla wielu z Was banalne, a może właśnie nie, bo ja kiedyś to tak używałam, jak mi się chciało tej odżywki, jak miałam długie włosy, a jak używam jej regularnie, to faktycznie te włosy są w lepszej kondycji, ładniej wyglądają, no i nie są takie właśnie posiepane, zniszczone. Robi to różnicę, zdecydowanie robi to różnicę. I ja ogólnie odżywkę trzymam tylko tyle, żeby ją nałożyć, troszeczkę tak wmasować, powcierać we włosy, poprzeczesywać palcami i spłukuję. Ja nie trzymam ich 10, 15, 20 minut, nie chce mi się, więc nakładam i zmywam generalnie. O, to jest bardzo ważny krok. Dobra szczotka, która jest łagodna dla skóry głowy. Pamiętam, jak kiedyś była moda na te tangle teasery i mam wrażenie, nie miałam tego świadomości, ale potem sobie uświadomiłam, jak one mi mocno, wiecie, czochrały włosy, bo ja po każdym czesaniu miałam szczotkę pełną włosów. A teraz jak czeszę włosy, to mam kilka włosów. Wiadomo, że troszeczkę nam wypada, naturalnie około 100-150 dziennie włosów nam wypada, więc parę tych włosów jest na szczotce, ale wtedy po prostu były takie kępy tych włosów i sobie uświadomiłam, że one mi po prostu wszystkie te włosy urywały, szarpały, bo dobra szczotka musi się przebijać jakby przez taflę włosów. Czyli musi zrobić coś takiego, że tu nam wychodzą, widzicie, te ząbki nam wychodzą, o. I tego się nauczyłam z włosingu i coś, co faktycznie robi różnicę. I aktualnie mam taką szczotkę z Hebe, bambusową i ona jest właśnie fajna, bo tu ma takie sztywniejsze te wypustki, więc ładnie właśnie się przez te włosy przebija, widzicie? I przez to ona ich jakby nie szarpie i nie niszczy. Wcześniej miałam też bardzo fajną szczotkę i 2 razy już ją miałam. Olivia Garden Finger Brush, to są bardzo fajne szczotki. Można je używać też do suszenia włosów, bo mają takie, wiecie, dziurki jakby pomiędzy i też jest bardzo przyjemna do skóry głowy, taka niepodrażniająca i przyjemnie czesze i są super przyjemne te szczotki. Jak tam te wypustki już nam wypadają albo się starły, to trzeba szczotkę wymienić i u mnie to robi różnicę, bo jak używałam takiej starej szczotki, to się dziwiłam, że mnie ciągle swędzi łeb, no nie? A mnie swędzi łeb, bo po prostu cały czas go drapałam i podrażniałam, więc takie szczotki są zdecydowanie lepsze i pamiętajcie właśnie, żeby używać takich, które nam się przebijają przez taflę włosów. No oczywiście z takich zwyczajów to regularne mycie włosów. U mnie jest to co 2 dni, bo tak się przetłuszczają. Tak naprawdę, żeby były takie super świeże, to powinnam codziennie, nie zawsze mi się chce, ale kiedy jakoś, nie wiem, coś się wydarzy, nie wiem, jakaś jestem chora, czy nie wiem, coś mi się nie chce i tego 3. dnia w dzień mycia ich nie umyję, to jest po prostu masakra. To jest właśnie swędzenie, to jest drapanie się po tej skórze głowy. No nie, jeżeli mamy przetłuszczające się włosy, no to musimy je regularnie myć. Czy co 1, czy co 2 dzień, to już wiecie, każdy ma inaczej, ale regularne mycie włosów na pewno sprzyja temu, żeby ten mikrobiom był zdrowy na tych włosach, a nie żeby tam się namnażały te wszystkie bakterie i inne mikroorganizmy, które sprawiają, że właśnie ta skóra głowy jest taka nietekes. No i oczywiście chodzi też o jakby oczyszczanie delikatne tej skóry głowy, bo jak ona się tam zapycha i te wszystkie mieszki włosowe są pozatykane, no to ona nie może zdrowo funkcjonować. To będziemy gubić więcej włosów, to będziemy mieć niezdrowy skalp i u mnie faktycznie jak ja przeciągnę sobie to mycie głowy,
no to czuć, że więcej tych włosów mi wypada. Jak nie dbam o tą skórę głowy, to jest to ewidentnie odczuwalne. No i u mnie rewelacyjnie się sprawdzają właśnie wszelkiego rodzaju wcierki. Przede wszystkim wcierki nawilżające, łagodzące skórę głowy, takie, które dbają o mikrobiom i oczywiście używam sobie też takich rozgrzewających i stymulujących włosy, ale taką moją podstawą jakby właśnie są te takie nawilżające, kojące, łagodzące. Teraz pokażę Wam kilka moich ulubionych akcesoriów, a potem przejdziemy do fryzur. To zaczynając od szczotki Olivia Garden Finger Brush, rewelacja. Aktualnie używam tej z Hebe i jestem zadowolona. Bambusowa, bardzo fajna szczotka. I druga szczotka, której używam, to jest taka szczotka okrągła, na którą podwijam sobie włosy podczas suszenia. I tu mam taką szczotkę, to jest ProThermal, to też jest z Olivia Garden. Spoko szczotka, no bo właśnie ma te takie dziurki, przez które przechodzi powietrze. Bardzo ważna rzecz, którą ja praktykuję jako niewłosomaniaczka. Umyj sobie tę szczotkę raz na jakiś czas, dziewczyno, i wyczyść z tych włosów. To praktycznie po każdym czesaniu, gdzieś tam pojedyncze włoski sobie z niej wyciągam. To może nie przy każdym, bo tutaj tak się trudno wyciąga z niej włosy, ale też no staram się raz na jakiś czas po prostu powyciągać wszystkie włosy, bo to jest tragiczne, jak to ma działać, jak tutaj jest pełno, wiecie, zawsze włosów na tych szczotkach. Zdrowa skóra głowy to czyste szczotki. Akcesorium, które bardzo lubię, już chyba też nieraz u mnie widzieliście, to jest taki masażer do skóry głowy. Mój jest akurat z Bangor Head, ale wiem, że chyba w Hebe są takie masażery. One są, zobaczcie, z takimi jakby silikonowymi, miękkimi wypustkami. One są cudowne. I to jest i cudowne po prostu do relaksowania się i trochę odprężenia sobie tej skóry głowy. To jest tak przyjemne, bo to ma taki idealny nacisk, twardo miękki. Jest po prostu genialny. I no też fajnie, jak używamy jakichś wcierek, to żeby poprawić ich działanie i przystymulować skórę głowy, szczególnie kiedy używamy takich na porost włosów, na zmniejszenie wypadania, no to fajnie jest właśnie używać sobie masażerów i sobie masować. Tylko tak, jeżeli boicie się, że to będzie Wam wyrywało włosy, bo to jest silikonowe, to jest takie lekko tępe, nie ciągniemy tak po włosach, bo no może nie wyrwałam nic, ale mogłabym. Robimy tak, przykładamy, masujemy. I znów przykładamy, masujemy, tak? W ten sposób, a nie, że idziemy po całej skórze głowy, chyba że mamy króciutkie włosy. Ale masaż jest super przyjemny i tak jak nie jestem gadżeciarą, tak tego używam i to jest bardzo fajne. Rozdział trzeci, fryzurki, fryzureczki, fryzurunie. Moją taką basicową fryzurą to jest właśnie ten taki klasyczny bob z lekkim podwinięciem, z dodaniem objętości. I tutaj sprawa jest bardzo prosta. Myję włosy, nakładam odżywkę, spłukuję, odsączam trochę w ręcznik, zwykle chodzę w turbanie, no dosłownie kilka minut i wtedy nakładam sobie właśnie tą mgiełkę bosko zwiększającą objętość i tutaj dosłownie kilka psiknięć i robi robotę. Ja nie robię sobie jakichś takich, wiecie, profesjonalnych tutaj przedziałków i tak dalej, bo mi się nie chce i szkoda mi na to czasu. Po prostu oddzielam sobie jakieś tam pasmo włosów, spryskam, potem następne spryskam i zwykle, nie wiem, 2-3 psiknięcia na bok i tam z 2 z tyłu i to mi wystarczy. No i wtedy biorę się za suszenie włosów. Suszę je suszarką właśnie do prawie całkowitego wysuszenia, a potem sięgam po tą obrotową szczotkę, nie obrotową, okrągłą i oddzielam sobie, wiecie, pasma włosów, nawijam i podwijam i tyle. Ważne, żeby ten strumień suszarki kierować do dołu, jak najwięcej do dołu, czyli jak nawet głowę do przodu sobie pochylę, żeby też tej objętości uzyskać więcej, to zawsze ten strumień powinien pójść do dołu, czyli nie wiejemy jakby pod włos, tylko zawsze z włosem i tutaj większość czasu właśnie jak podwijam sobie te włosy na tą szczotkę, no to też z włosem, a dopiero pod koniec troszeczkę pod włos, tak pod spód, żeby złapał się delikatnie ten skręt. I to jest takie moje najbardziej klasyczne uczesanie i baza do w zasadzie wszystkich moich fryzur. Drugim takim mega szybkim uczesaniem to jest taki kucyk, kitek a la Wiedźmin i ja po prostu tutaj biorę sobie albo taką małą właśnie gumeczkę, albo jakiegoś scrunchisa, zależy po prostu co chcę sobie zrobić. Kciukami sobie odseparowuję włosy i robię sobie taki przedziałek. I tu po prostu robię sobie kucyka i ostatnie zakręcenie nie wypuszczam całych włosów, tylko robię sobie takie coś.
Ten fryz na pewno widujecie u mnie często, czyli dwa takie malutkie koczki tutaj, takie półkoczki. I to jest bardzo prosta sprawa, po prostu odseparowuję sobie taki fragment włosów. Jak miałam dłuższą grzywkę, tutaj też generalnie dałoby się. Można sobie to jakby zebrać z grzywką, czyli tak o sobie zrobić, albo można sobie grzywkę zostawić. Znowu robimy, słuchajcie, kiteczkę. Cyk. I za trzecim razem, jak mi zostaje, to nie wyciągam wszystkiego, tylko robię coś takiego. I cyk, wyciągam. I zajęło mi to, nie wiem, 1,5 minuty. Do następnego uczesania potrzebujemy takiej klamerki żabki. Robię sobie takiego lekkiego, małego zawijaska i po prostu spinam klamerką. Żadna filozofia. Wyciągam sobie tylko te pasma tak z przodu. I kolejny look w minutę jest gotowy. I czas na jedno z moich ulubionych uczesań. Tutaj potrzebujemy tylko i wyłącznie tych spinek. Robię sobie przydziałek również na grzywce i po prostu sobie tą grzywkę podpinam. Ja uważam, że ta fryzura wygląda turbo elegancko, bardzo ją lubię i na pewno często ją u mnie widujecie. Kolejne podpięcie, do którego potrzebujemy tych spineczek żabek, będzie miał taki nightlisowy klimacik. Biorę sobie taki jeden fragmencik włosów, delikatnie zwijam w taki, wiecie, rulonik i podpinam sobie spineczką. Jeśli wasza grzywka jest bardzo krótka, to można sobie podwójnie ją spiąć. Druga spineczka i może jeszcze jedna. Minuta roboty i kolejna fryzura jest gotowa. Czy stylizuję włosy na ciepło? Tak. Biorę sobie po prostu pasmo włosów. Teraz tak, wkładam prostownicę i najpierw ją skręcam w jedną stronę, potem niżej w drugą. Znów w tą i znów w tą. I zobaczcie, i robi się taka piękna, lekka teksturka, taka delikatna fala. No i tutaj już potrzebuję paru minut, żeby wszystkie pasma ogarnąć, ale czasami nawet nie wszystkie włosy, tylko tak z wierzchu parę pasm zrobię i od razu właśnie włosy zyskują takiej fajnej teksturki i objętości. Z tyłu można zrobić na odwal, bo przecież nikt nie widzi. I o dziwo, taki skręt się całkiem fajnie u mnie trzyma, takie właśnie delikatne złamanie, na pewno lepiej niż taki lock, bo taki lock to u mnie, nie wiem, godzinę się potrzyma max. Może też tak ze kilka pasemek na grzywce. Tylko tutaj ostatnie musi zawinąć się do dołu, żeby nie sterczało brzydko. No i zajęło mi, nie wiem, z 4 minuty mniej więcej, powiedzmy. Jakbym chciała pewnie więcej tutaj robić wszystkie te warstwy, to i jeszcze tej objętości jest więcej, ale też czasu, wiadomo, też więcej. Także to chyba najdłuższa fryzura, jaką robię. Robię też czasami fryzury z takim efektem mokrości włosów, albo takie mega gładkie i ulizane, ale tutaj potrzebuję już mieć żel do włosów i tego typu fryzury najlepiej dla mnie robi się, kiedy włosy są takie drugiego dnia, albo takie już takie jakby miały takie leciutko przetłuszczone, bo łatwiej jest jakby zejść z tej objętości, bo jak będę chciała tutaj zrobić ulizanie na tych puszystych włosach teraz, będzie to bardzo ciężkie. To ja, Future Sysia. I dzisiaj właśnie mam już takie troszkę gorsze włosy, takie już delikatnie postrączkowane, więc to jest właśnie idealny moment, żeby zrobić sobie takie slick upięcie. Tutaj potrzebujemy tak naprawdę tylko grzebienia i żelu. I możemy tak, albo ściągać wszystko do dołu i zrobić tak, jakbyśmy mieli taki po prostu niski kucyk, albo możemy lekko po skosie do góry w ten sposób. To jest taki troszeczkę bardziej nowoczesny sposób, bardziej modniejszy, powiedziałabym. Biorę trochę żelu i wszystkie włosy zarzucam do tyłu. I jeszcze jedna warstwa żelu i przeczesuję sobie drobniejszą częścią grzebienia. Jak ja kocham takie gładkie fryzury. Włosy sobie spinam w koczek albo kucyk. I często pytacie, jak ja sobie te baby hairy wyczesuję. Kochani, żel do brwi. Żel do brwi bezbarwny. I delikatnie wyczesuję to, co widzicie, samo wychodzi. Przytrzymuję i pociągam. I tu kolejna kępka. Musimy ją wyczesać do dołu. Potem łapiemy paluszkiem i ciągniemy w stronę włosów. And tada!
I to chyba wszystko, co jestem w stanie powiedzieć o swoich włosach. Mam nadzieję, że wyczerpałam temat. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to oczywiście możecie pisać w komentarzach. A jeżeli Wy macie jakieś ulubione, sprawdzone kosmetyki albo właśnie triki, sposoby włosingowe, które robią robotę, ale nie wymagają zbyt dużo wysiłku, to koniecznie również piszcie w komentarzach. Jeżeli któryś z produktów Bosko Was zainteresował, to na dole w opisie zostawiam Wam linki i macie również kod rabatowy, jeżeli potrzebowalibyście kupić je sobie w lepszej cenie. Wszystkie szczegóły również macie na dole w opisie. Ja Wam serdecznie dziękuję za oglądanie i widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, do następnego. Pa, pa!